Hello Swiostok, Polanie 1.0. Udało się. Mamy grywalną wersję gry, grywalny port, który wydaje się w pełni działa natywnie na Amidze. Nawet za pomocą AI dorobiłem tutaj takie bardzo ładne ikonki. Mamy nawet znaczek Amigi. Jest też ikona folderu. Wybaczcie, że tak patrzę, głową kręcę. Tutaj mam ekran Amigi, tutaj mam PC-ta, tutaj mam iPhone'a, którym to wszystko nagrywam. Więc trochę mam kręcika. Wracamy do gry. Uważam, że grę można spokojnie oznaczyć numerem 1.0, co nie oznacza, że prace nad grą zostały ukończone. Wręcz przeciwnie. Na chwilę obecną gra w pełni działa. Wszystkie zauważone, odkryte przeze mnie i przez beta testerów błędy zostały wyeliminowane, ale jestem święcie przekonany, że pojawią się nowe, których jeszcze nie udało się zdiagnozować, dlatego tutaj do Was prośba, amigowcy kochani, jeśli widzicie błędy, widzicie glitcha, dajcie znać na maila albo na gadu-gadu, jak kto woli. Ja gadu-gadu cały czas używam. Co prawda nie na Amidze, ale na iPhone'ie, niemniej i tak można się ze mną skontaktować. Wracamy do gry. Są dwa pliki. Pierwszy to jest setup, jego pokazywałem w poprzedniej wersji. On się naprawdę bardzo mocno rozrósł. Jest dużo większy niż był. Display było jak było. Pojawiła się opcja language. Jest polski, jest angielski. Wersja angielska jest na razie gdzieś tak w okolicach 1% ukończona. Naprawdę bardzo symboliczne teksty są po angielsku. Z tego względu, że skupiłem się na tym, aby uruchomić mechanikę do tego, aby grę przystosować do kilku języków naraz. Jak wiecie, chcę oprócz języka polskiego również wprowadzić angielski oraz węgierski. Na razie silnik obsługuje angielski i w dalszych pracach nad grą, bo pracy nad grą nie skończyłem, chcę się skupić właśnie na tłumaczeniu gry z języka polskiego na angielski. Intro było omawiane w poprzednim odcinku. Macie całą playlistę, możecie zobaczyć poprzednie odcinki. Sound było omawiane, music tej opcji nie było. Gra obsługuje muzykę na 4 różne sposoby. Pierwszy to jest normalnie z płyty kompaktowej. Możecie sobie włożyć do Amigi, jeśli macie CD-ROM oczywiście, płytę z muzyką z gry lub dowolną inną, która zawiera przynajmniej 15 tracków. Musicie mieć CD-ROM spięty z mikserem lub z kartą dźwiękową, która taki mikser posiada, i możecie sobie muzyki słuchać w grze. Naprawdę ona jest bardzo dobra. No nie chcę mówić świetna, ale naprawdę jest bardzo dobra i ta muzyka robi robotę. Warto posłuchać. Jeśli nie mamy płyty kompaktowej, możemy sobie zgrać traki na dysk twardy naszej Amigi i słuchać nieskompresowanych wave'ów 16 bitów 44 kHz. Nasza Amiga może być za słaba, aby pociągnąć coś takiego, szczególnie jak nie mamy na przykład Fast AT albo innego jakiegoś dopalonego kontrolera. Nie ma żadnego problemu. Przełączamy się na wave'y 8 bit mono 22 kHz. To spokojnie Amiga z Pio Zero pociągnie. Moja Amiga 4000 nie ma Fast AT i właśnie w tym trybie jest w stanie odtwarzać tą muzykę bez cięć. Ja Wam pokażę, jak tutaj wygląda. W archiwum jest katalog Music i mamy w nim 3 podkatalogi: 22 kHz, 44 kHz oraz MP3. Przechodzimy do trzeciego, najważniejszego punktu. Polanie obsługują sprzętowe dekompresory MP3 przez MHI Device i z tego jestem potwornie dumny. Moja karta dźwiękowa Prelude ma sprzętowy dekompresor MP3, natomiast prócz Amiga Ampa mało co z niego korzysta. Do teraz korzystają z niego Polanie. Jest tutaj ogromna wada sterownika MHI. Nie da się niestety miksować naraz dźwięku z AHI oraz MHI. W momencie, w którym postać w grze dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, który wydobywa z siebie dźwięk, no to przestaje nam grać muzyka. Więc niestety na chwilę obecną wygląda to tak, że sound jest off wtedy, kiedy słuchamy MP3. Być może autorzy MHI kiedyś to poprawią. Z tego co doczytałem, oni wiedzą o problemie. Zdiagnozowano go w wersji 1.0 sterownika MHI i poprawiono go ponoć w wersji 1.2. Niestety bez rezultatu. Nadal to występuje. Jedziemy dalej. Mamy sterownik CD.
no bo oczywiście jak sobie słuchamy płyt kompaktowych, no to musi być obsługa CD. Klikamy sobie na kwadracik, wyskakuje nam requester, ale możemy też wpisać sobie w palca SCSI device. Unit, no to wiadomo, nie trzeba omawiać. To było, no i ostatnia opcja MHI device, zależy jaką mamy kartę, taki sterownik MHI możemy tutaj uruchomić. Ja testowałem to tylko z kartą Prelude 2, nie mam innego sprzętowego dekompresora. Dajcie proszę znać, czy Wam to działa z innymi sterownikami. Ok, uruchommy krótko grę, pokażę Wam jak to wygląda. Te ekrany są w całości po polsku, tutaj trzeba wyciągnąć grafikę z gry i ją za pomocą prawdopodobnie AI to zrobię, przetłumaczyć te teksty na angielski, później także na węgierski, to zostawiam na sam koniec. Dokładnie ta sprawa wygląda właśnie tutaj z tym menu, gdzie wybieramy epizod. Słuchajcie, ja tego nie wiedziałem, tutaj wybieramy poziom trudności. Ja to zobaczyłem, dowiedziałem się o tym, oglądając gameplaye w wersji PC-owej na YouTubie. No niestety, no tak to wygląda. Odpalamy powrót Mirka, jest fajna animacja, którą widzieliście już kilkukrotnie. I tutaj mamy jeden z niewielu tekstów, który w tej chwili jest przetłumaczony na język angielski. Tak jak mówiłem, tłumaczenie jest naprawdę bardzo symboliczne na chwilę obecną, ale to się niedługo zmieni. No tutaj już jest po polsku. Ale jeśli klikniemy sobie na przykład na budynki, mamy main building. Nazwy budynków są w tej chwili po angielsku. No, ale niestety tylko to. Prace nad grą się nie zakończyły, mimo że jest wersja 1.0, prace trwają. Już Wam opowiadam o tym, co planuję w najbliższej przyszłości. Kilka następnych dni to jest mój urlop od Polan. Ja muszę od tego projektu na chwilę odpocząć, muszę na chwilę odpocząć od AI. Myślę, że z 2-3 dni zrobię sobie po prostu pauzy, przerwy. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. I wracam do tłumaczenia tej gry na język angielski. Chcę również przetłumaczyć ją na język węgierski, o czym wspominałem już przynajmniej raz. I kiedy te etapy będą zakończone, biorę się za wersję na układy AGA. Bardzo mi na tym zależy, żeby ta gra działała również na Amigach niewyposażonych w karty graficzne, no bo ona jest w 256 kolorach, spokojnie AGA to pociągnie. Trzeba do tego usiąść, trzeba się zastanowić nad tym, jaki sposób będzie najszybszy, najbardziej optymalny, najbardziej wydajny. Ja w planach oczywiście mam użytkowników układów AGA zadowolić grą Polanie. Kiedy ukończę ten etap, chcę spróbować oprogramować graffiti. Jest taki wynalazek firmy Individual Computer. Ja go mam. Nie chce mi on działać w Amidze 2000, nie mam pojęcia dlaczego. Bardzo dobrze działa mi w Amidze 600. Dostarcza on to, czego Amiga standardowo nie ma, czyli trybu Chunky Pixel. Ja o tym urządzeniu zrobiłem również odcinek na moim kanale. W opisie do tego filmu podam Wam linka, możecie zerknąć. Więc pomyślałem, że w ramach eksperymentu zobaczymy, co Cloud na to zrobi. Czy da radę dorobić obsługę graffiti. Może się uda, może się nie uda. Jest do tego dosyć bogata dokumentacja w Assemblerze. Zobaczymy, co Cloud z tym zrobi. Zgłaszajcie proszę wszystkie błędy, które widzicie. Będę naprawdę bardzo wdzięczny, bardzo chętnie je poprawię. Oczywiście uprzejmie bym prosił o wsparcie finansowe na tokeny do Clouda, bo one idą w trybie wodospadu. Bardzo szybko ich ubywa, Cloud ich bardzo dużo zużywa, no ale jak widać są tego efekty. Ja na laurach nie spoczywam. Będę kontynuował kolejne projekty, chcę się brać za sterowniki do Amigi. Jeśli nie macie środków finansowych, żeby mnie wesprzeć na zakup tokenów, oczywiście łapka w górę, komentarz, subskrypcja, udostępnienie filmu, obejrzenie tego filmu. To jest realne wsparcie dla mojego kanału, to jest realne wsparcie dla mojej pracy, dla amigowców, dla amigowego środowiska. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mi się włosy dobrze ułożyły do tego filmu, nie będę źle wyglądał. Wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi, Amiga Rules, bye bye, Wisont Lataszro. Idę grać w Polan, a nie, urlop miał być, miałem robić urlop. Udało mi się znaleźć firmę, której właścicielem jest pan Mirosław Dymek, autor Polan na PC-ta, DOS-a z 1996 roku.
Wysłałem mu maila z informacją o tym, że portuję jego grę na Amigę. Nie oczekiwałem żadnej odpowiedzi, a jednak ją otrzymałem. Pan Mirek napisał mi, że z zadowoleniem obejrzał mój film i życzy dalszych sukcesów w portowaniu tej gry. Panie Mirku, bardzo dziękuję za życzenia i dziękuję za Polan, bo to jest naprawdę świetna gra. I żal ściska pełną część ciała, że w latach 90. ona nie wyszła na Amigę. Ale lepiej późno niż wcale. 30 lat to wcale nie jest tak kosmiczny przedział czasowy. Amigowcy dłużej czekają na inne projekty.